Witam w kolejnym filmie, tym razem Zefira B i spróbujemy pozbyć się tej zaślepki, czyli zamontujemy sobie przycisk Sport. A więc co do samego montażu przycisku Sport, to jak możecie zauważyć, znajduje się on na listwie, czyli nie jest to jeden pojedynczy klawisz, który można kupić, tylko trzeba sobie całą taką listwę zdobyć. Oczywiście listwy są różne w zależności od tego, jakie macie wyposażenie samochodu. Mogą to być jeszcze dodatkowe guziki, na przykład od podgrzewanych siedzeń. Także listwa musi być dopasowana pod wasze wyposażenie. Taka sama, tylko dodatkowym guziczkiem. I jeśli czegoś takiego będziecie szukać w portalach aukcyjnych, to najlepiej szukać całego tego panelu środkowego, ponieważ same listwy, no raczej mało kto je tam sprzedaje, a osoby sprzedające cały ten panel środkowy sprzedają go przeważnie razem z przyciskami. Co do działania takiego przycisku, to niektórzy twierdzą, że dodaje on mocy. Niestety mocy nie dodaje, a natomiast sprawia, że samochód nabiera takiego sportowego charakteru. Inaczej reaguje na pedał gazu. W przypadku skrzyni automatycznej biegi zmieniają się przy wyższej prędkości. Nieco inaczej również pracuje wspomaganie kierownicy, a jeśli macie zawieszenie z systemem IDS+, to ono wtedy się usztywnia. Żeby aktywować funkcję Sport w swoim samochodzie, to poza samym przyciskiem musicie mieć też licznik, który właśnie tą funkcję obsługuje. I żeby to sprawdzić, to najlepiej zacząć od aktywacji funkcji przy użyciu choćby TH2, może być opką, identycznie się to robi. Także podpinam i sprawdzam. Więc uruchamiam TH. Zapłon musi być włączony. Wchodzimy sobie w diagnostykę. Wybieramy rocznik. Zefira B. Na nadwozie IPC. Moduł sterujący przyrządów. Potwierdzamy włączenie zapłonu. Nie ma błędów, potwierdzamy. Teraz wchodzimy sobie w programowanie. Konfiguracja wariantów programu. Podajemy kod bezpieczeństwa, czyli Security Code z karty CarPass. Macie film na moim kanale, w którym pokazuję, co to jest i jak wygląda. No i tak mamy przełącznik programu Sport. Zmieniamy na występuje. Mamy jeszcze opcję, gdybyśmy mieli właśnie te sportowe zawieszenie i regulowane IDF, to wtedy zaznaczamy tą trzecią opcję. Ja zaznaczam samo występuje. Enter. I programujemy. Programowanie udane. Potwierdzamy. Teraz wejdziemy sobie w diagnostyczne kody usterek i powinien być błąd. Błąd, ponieważ nasz guzik jeszcze jest niezamontowany. No i mamy za niskie napięcie obwodu LED włącznika programu sportowego lub obwód przerwany. Czyli licznik współpracuje z tym włącznikiem. Gdyby nie współpracował, nie mielibyście tutaj żadnego błędu. Jeszcze jest jeden błąd.
również dotyczące włącznika Sport. Dobra, włącznik mamy aktywowany, także można przejść do jego montażu. Jeśli chodzi o demontaż konsoli środkowej, to jest na moim kanale film, w którym pokazywałem, jak to zrobić, zdemontować konsolę wraz z radiem. Także zrobię Wam tutaj tylko jakąś wstawkę z tamtego filmu, tak żebyście nie musieli go szukać na YouTubie. A więc mam już panel rozebrany. Teraz wypinamy wtyczkę od panelu przełączników. No i mamy widok na tył panelu. Wystarczy przekręcić te pokrętła i wychodzi cały panel. Oczywiście jedną ręką jest to problematyczne. Tak to wygląda. Wkładamy nowy panel na swoje miejsce. Tak to teraz wygląda. Podpinamy wtyczkę i sprawdzamy, czy działa. Dobra, teraz szybki test, czy funkcja działa. Także odpalamy silnik. Przyciskamy Sport. Kontrolka się zaświeciła, także działa. Można jeszcze sprawdzić coś takiego, że podnosimy sobie prędkość obrotową silnika do około 2000 obrotów. Trzymamy gaz w jednym miejscu i teraz guziczek Sport. Jeśli obroty się podnoszą, to znaczy, że funkcja działa. Jeżeli jednak zdarzyłoby się, że po podłączeniu, aktywowaniu dalej przycisk Sport nie włącza się, to musicie przejrzeć wiązkę od włącznika, czyli tej kostki, do licznika. Także jak zdemontować licznik, też jest film na moim kanale. Rozbieracie obie kostki i sprawdzacie, czy macie połączenie między pinem 11 a 17 panela. Pin 11 licznika, 17 panela oraz pin 41 licznika, a 8 panela. Łączycie sobie przewodami te piny i wtedy powinno wszystko grać. Dobra, także przycisk Sport działa, obeszło się bez ciągnięcia kabelków, chociaż byłem do tego przygotowany, chciałem Wam to pokazać, no ale skoro już kabelki były, także już tego nie rozbierałem. Jeszcze wracając do aktywacji funkcji, może się zdarzyć tak, że w Waszym liczniku będzie dało się aktywować tą funkcję, a mimo wszystko licznik nie będzie funkcji obsługiwał. Tak jak mówiłem wcześniej, sprawdźcie sobie, czy wyskoczy Wam po prostu błąd, przerwany obwód włącznika Sport. Wtedy wiadomo, że licznik reaguje i chce współpracować. Dobra, także w tym filmie to by było na tyle. Dzięki za uwagę i do następnego. Cześć!